Cześć kochani, witam Was jak zwykle bardzo, bardzo serdecznie. Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia. Kanał dla tych, którzy po raz pierwszy może tu zawitali. Kanał poświęcony szeroko pojętej profilaktyce zdrowotnej, a więc odżywianie, suplementacja, terapie polami magnetycznymi i omówienie, jak sztucznie generowane pola magnetyczne, techniczne, przemysłowe nam szkodzą, włącznie z tymi 5 grześkami, czyli 5G. To jest fizyka po prostu, która oddziałuje na biologię naszego organizmu. Mówimy tutaj o wodzie, mówimy o stresach, mówimy o rozwoju duchowym i tak dalej. Wszystko to, kim jesteśmy, a jesteśmy istotami nie tylko cielesnymi, nie jesteśmy, kochani, chodzącymi i czasami myślącymi układami pokarmowymi, tylko jesteśmy istotami obleczonymi w ciała. Czyli zgodnie z triadą Maxwella, body, mind, soul lub spirit, a więc ciało, umysł, duch, dusza i tak dalej. Jak w zawołaniu SOS, Save Our Souls, czyli ratujcie nasze dusze, tak? SOS, soul, dusza. Mniejsza z tym, kochani, o czym dzisiaj? Dzisiaj wrócimy, słuchajcie, przynajmniej ja wrócę do pewnych wspomnień z końcówki 2020 roku. E, Kiedy, co się wówczas odbywało? No, odbywał się wówczas festiwal e, La Danse Macabre, czy Le Danse, już nie pamiętam, jak to po francusku będzie, czy to jest będzie rodzaj żeński, czy żeński, czy męski, więc nie zostanie La Danse Macabre, związany z całą tą akcją, tą, co tutaj widać, plandemiczną, landemia. E, Po prostu mieszkałem wtedy akurat w Ząbkach koło Warszawy i oczywiście uczestniczyłem we wszystkich demonstracjach, w jakich można było tylko uczestniczyć. No i w każdym razie, niezależnie od tego, czy tam było kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy ludzi, czy zjawiało się nas powiedzmy 20 paru, 30 ludzi na placu Powstańców w Warszawie 7. No i tam żeśmy się różne rzeczy robili. Przyjeżdżała zawsze masa policji, były legitymowania, inne historie. W ogóle te historie dały mi taką, wiecie, taką moc. Oni są bezsilni, tak prawdę mówiąc. No i co z tego, że wylegitymują? No i mniejsza z tym. I uczestniczyłem w takiej jednej demonstracji. Później mnie zamknięto kilka miesięcy po tym fakcie. To był 16 maja 2020 roku. Demonstracja przedsiębiorców w Warszawie. Przecież przyjechali ludzie ze wszystkich praktycznie regionów Polski. No i później oczywiście zamknięto nas w kocioł na placu Zamkowym. Pojawiły się komunikaty policji, że proszę się rozejść i tak dalej. Dobrze. Akurat ja byłem w grupie, którą zamknięto w takim szpalerze składających się z 3 warstw, że tak powiem, ochronnych policjantów, czy policjanci, rzecz jasna, w tak zwanych żółwiach, oczywiście gaz i tak dalej. Było bardzo nieprzyjemnie, bo lano tam po prostu gazem. Ja miałem wielkie szczęście, że nic, że nie oberwałem. Dosłownie metr dalej kobiety, mężczyźni byli poparzeni. Po prostu jestem pewien, że miałem pewną ochronę, ale to już mniejsza z tym. A później oczywiście pewien policjant, zabierano nas pojedynczo do kijanek, czyli albo do transporterów, gdzieś tam po kilkanaście osób pakowano, a mnie zawieziono jak Lorda Coxa na Modzelewskiego do komendy policji na Modzelewskiego, jak dobrze pamiętam. No i tam przetrzymano od 18:05 jak mnie wzięto, to o 1:20 wypuszczono, przypominam to sobie. Oczywiście tam mandat, nie mandat, się nawet nie zgodziłem na nic i tak dalej. Dopiero wiele miesięcy później komenda policji w Ząbkach wzywa mnie do stawienia się. Nie stawiłem się, bo miałem prawo napisać im pismo. No i dobrze. I teraz, kochani, chcę się tutaj pewnymi rzeczami podzielić, ale nie chodzi o kombatanstwo czy jakieś inne tam takie głupotki, tylko chodzi o to, że jakim wysmażyłem pismo wyjaśniające, to y, po prostu się wściekłem
i powiedziałem, że dam wam chłopaki coś do poczytania, zajmijcie się poważnymi rzeczami. I wyłuszczyłem tam wszystkie sprawy, już biorąc pod uwagę o nieprawomocnych rozporządzeniach rządu ówczesnego, po różne inne rzeczy, dosłownie faszystowskie, totalitarne traktowanie ludzi, po noszenie szmat na twarzach, które niczego nie dają, po dezynfekcji i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie chciałbym się dzisiaj z wami pewnymi rzeczami podzielić, bo o co chodzi? Może to się przydać. Może to się przydać. Pismo pokaże wam fragmenty takie, bo w kilku kolejnych audycjach po prostu pewne fragmenty wam po prostu pokażę. O co w tym wszystkim chodziło? Dlatego, że historia kołem się toczy i to, co się wydarzyło, ta jedna pandemia, nie oznacza, że nie wydarzy się następna, bo szykują coś. Już WHO krzyczy, ostatnio jakiś artykuł ukazał się na temat niebezpiecznej sytuacji w Ukrainie, gdzie tylu ludzi ma wirusowe, dochodzi do zakażeń wirusem typu C, typu B i tak dalej, więc należy ich szczepić. To od czasu do czasu oczywiście koklusz, krztusiec w ogóle i tak dalej, szczepić. Później to przycicha, później znowu szczepić, szczepić. A więc tak stopniowo po plastereczku nam odcinają, albo ewentualnie jesteśmy w kotle, pływamy sobie, oni podgrzewają o pół stopnia, o 1 stopień, powiedzmy tą żabę, te żaby, którymi my jesteśmy, i tak nawet nie zauważymy, kiedy będziemy ugotowani. A my widzimy doskonale, co się dzieje. Traktują nas, usiłują traktować nas jako głupców. Niech sobie tak myślą i w porządku, że są tacy mądrzy. Jeżeli posuwają się do używania argumentu siły, a zapominają o sile argumentów, no to znaczy, że przegrali. Teraz, kochani, więc przejdę do rzeczy, bo chodzi o pewną naukę, chodzi o pewną wiedzę. Nie chodzi, jeszcze raz powtarzam, o wspomnienia sprzed 5 lat niejakiego Janusza Dąbrowskiego, który przeżył, tam jest dzisiaj dumny z tego, co go spotkało. O, czasami był strach oczywiście, ale potem okazało się, że strachy na lachy, tak prawdę mówiąc. Tu chodzi o pewną wiedzę. I teraz ja udostępnię ekran i pokażę wam fragment pewien tylko pewnego pisma. Ja jestem dwojga imion, pierwsze imię Kazimierz Janusz, ale praktycznie nie używam go. I to było takie pismo, które wysmażyłem do komisariatu policji w Ząbkach, Komenda Powiatowa Policji w Wołominie. Po prostu, tak jak mówiłem, wściekłem się i wysmażyłem chłopakom pismo, chyba było na 12 czy na 15 stron. Powiedziałem sobie, że niech chłopaki czytają. I tam rozkminiłem, że tak powiem, wiele aspektów. Jak widzicie, 7 grudnia 2020, nie ma tutaj moich danych oczywiście, a chodziło o sprawę, że wasz gospodarz tego kanału podejrzany o popełnienie wykroczenia z artykułu 54 KW, czyli kodeksu wykroczeń, to jest, że w dniu 16 maja, zobaczcie, pismo wzywające na komendę dostałem w grudniu, a, a na demonstracji byłem 16 maja 2020 roku. Ile miesięcy upłynęło? Około 18:45 według policji w Warszawie na Placu Zamkowym naruszył zakaz gromadzenia się, naruszył zakaz określonego sposobu przemieszczania się, nie zastosował się do obowiązku zakrywania ust i nosa w związku z ogłoszonym stanem epidemii, nie zachował należytego minimalnego odstępu od innych uczestników zgromadzenia w ten sposób, że nie dostosował się do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja z 2020, to jest odczyn z artykułu 54 kodeksu wykroczeń. Tak przy okazji to było kłamstwo na kłamstwie, bo nie 18:45, tylko 18:05. Wzięli mnie, pamiętam to do dzisiaj. Demonstracja była 16 maja i w tym samym dniu legalna, były dokumenty, były zezwolenia dla przedsiębiorców, dla organizatorów i w tym samym dniu zmieniono to rozporządzenie, znaczy wydano rozporządzenie, jak dobrze pamiętam, numer 848, żeby to po prostu mieć pretekst do zamknięcia. A więc zamknięto mnie. Ja mówię, dlaczego żeście nas zamknęli? Bo jest rozporządzenie. Jakie rozporządzenie? A ja znałem na bieżąco.
Kiedy to wydano rozporządzone? Właśnie dzisiaj. Aha, 16 maja. Dobra. A więc to też ilustruje, kochani, jak z nami władza, wszelka władza, nieważne czy ta prawa, lewa, środkowa, czy PiS rządzi, czy PO rządzi, czy jacyś inni, jak nas mogą próbować załatwiać. I dlatego mówię, musimy być mocni. Już wiele lat temu mówię, słuchajcie, trzeba naprawdę uczyć się, odrobinę liznąć prawa, odrobinę liznąć jakiejś świadomości prozdrowotnej i wszelkiej innej, żeby nie dać się oszwabić, z przeproszeniem. I tutaj napisałem wyjaśnienie, zaraz przejdę do rzeczy. Nie jestem w stanie stawić się osobiście w komisariacie policji w Ząbkach, w związku z czym przesyłam pisemne wyjaśnienie dotyczące sprawy. Nie popełniłem żadnego wykroczenia, więc nie przyznaję się do żadnego z imputowanych mi czynów. Oskarżanie mnie o popełnienie wykroczeń z artykułu 54 jest zwyczajną bzdurą, próbą nękania obywatela przez obecne władze. Tym bardziej, że te obecne władze popełniają w sposób ciągły przestępstwo, a w zasadzie przestępstwa, łamiąc wszelkie prawa zapisane w Konstytucji, czyli w ustawie zasadniczej. No i tam ja, słuchajcie, dalej, to było kilkanaście stron, gdzie ja wypisywałem i podawałem przykłady łamania konkretnych ustaw, nie ustaw, tylko po prostu punktów Konstytucji, tak, artykułów Konstytucji, różnych innych praw i tak dalej, i tak dalej. No i między innymi był tam fragment, gdzie zwróciłem się do policjantów, żeby ścigali innych ludzi zupełnie o przestępstwa, za wykroczenia. I teraz napisałem między innymi, teraz zajmę się sprawą wpływu noszenia masek na oddychanie. I to jest najważniejsza sprawa. W opisie tej audycji będą linki dotyczące właśnie negatywnego wpływu noszenia masek na zdrowie nasze. Jeżeli będziecie mieli ochotę, to się zapoznacie. A, kochani, jeżeli już was to zainteresowało i, że tak powiem, jesteście nakręceni, bo ja dzisiaj jestem taki trochę nakręcony przy tym nagraniu, bo mnie to śmieszy po prostu, bo dałem tam troszeczkę do wiwatu chłopakom. Znaczy, to była taka próba zagonienia do ich do pracy i tak zastanawiałem się, jak oni na to zareagują. Albo wezmą to pismo, a to było takie, wiecie, w grubej, dużej kopercie, taki plik, chyba mówię 12 czy 15 kartek, więc kto to będzie czytał? Ale oni musieli to przyjąć, bo listem poleconym. Może to przejrzeli, może nie czytali, może wrzucili później, dobra, za jakiś szur, wariat, foliarz, byle tylko nie płaskoziemiec, żeby mnie nikt nie nazywał, bo nie wierzę, że Ziemia jest płaska. Szurem mogę być, foliarzem mogę być i takim jakimś tam innym. Nie ma sprawy. No i zastanawiałem się, jaka będzie ich reakcja. Albo przeczytali uważnie i się czegoś nauczyli. Ale dobra, zabieramy się za rzecz. Nosząc syntetyczną maskę, osoba filtruje powietrze przez materiał syntetyczny, które nie odgazu, który, przepraszam, który odgazowuje składniki pochodzenia petrochemicznego, z których większość z nich jest wykonana. Zamaskowany osobnik wdycha następnie te toksyczne chemikalia. Wiele osób ma już różne choroby układu oddechowego lub wrażliwość chemiczną, więc nałożenie maski jest najgorszą rzeczą, jaką można zrobić. To samo dotyczy osób, które nie są są stosunkowo zdrowe, ale mają na przykład problemy z oddychaniem lub alergię. W przypadku nowej maski, która jest umieszczona tuż nad ustami i nosem, te unoszące się w powietrzu chemikalia przechodzą bezpośrednio do dróg oddechowych. Przepełnienie płuc toksyczną substancją chemiczną może wywołać zaburzenia oddychania prowadzące do umieszczenia pacjenta pod respiratorem, czego należy unikać. Ja przepraszam, że tutaj jakieś mogą być błędy stylistyczne, bo to był taki brudnopis, jak dobrze pamiętam, bo to pismo do policji to już było dość mocno wyczyszczone pod względem stylistycznym. Z każdym wdechem chora osoba pochłania również część wydychanego właśnie dwutlenku węgla. Zamiast wdychać świeże powietrze, czyste powietrze pełne tlenu, maska zmniejsza pobór tlenu i zastępuje je odpadowym produktem oddechowym, dwutlenkiem węgla. Subtelnie obniżając w ten sposób poziom tlenu, pozbawiamy się najsilniejszego środka leczącego choroby układu oddechowego, tlenu cząsteczkowego, O2.
Co więcej, zaburzenie równowagi gazowej, tlen, dwutlenek węgla w krwiobiegu może przyczyniać się do niepokoju i nerwowości, a także powodować bóle głowy, zawroty głowy i zmęczenie. Nawet po krótkim noszeniu maska staje się brudna. Im bardziej zanieczyszczone jest powietrze wewnętrzne i lub zewnętrzne, tym bardziej maska zostanie zanieczyszczona. Tkanina maski nie tylko przechwytuje cząsteczki stałe i zanieczyszczenie chemiczne z otaczającego powietrza, ale ich gromadzenie się w ciągu dnia dodatkowo utrudnia konieczny do życia proces oddychania. Dlatego im dłużej maska jest noszona w zanieczyszczonym środowisku, tym staje się bardziej brudna i bardziej zanieczyszczona. Wystarczy przyjrzeć się filtrowi powietrza w domu lub garażu. W samochodzie na przykład, kochani, jest filtr powietrza. Jeśli chcemy zobaczyć, co się dzieje z dobrze znoszoną maską, aczkolwiek na znacznie mniejszą skalę. Teraz dodajmy do tej mieszanki ciągły kaszel i kichanie oraz wypluwanie flegmy i śluzu. To, co nieuchronnie rozwinie się u nas po noszeniu takiej maski, to najgorszy scenariusz, który może skutkować wieloma niebezpiecznymi chorobami. Noszenie maski powoduje narastanie wieloźródłowego stresu wywołującego napięcia, których rezultatem jest tak zwana somatyzacja stanów emocjonalnych, czyli przeniesienie obciążeń z psychiki psyche do ciała soma. Narządy wewnętrzne manifestują zaburzenia, które są pochodną tych stanów, w tym drastyczne obniżenie się mocy układu odpornościowego. Udowodniono ścisły związek między stresem a nowotworami, wrzodami, nadczynnością tarczycy, chorobami skóry, migrenami, artretyzmem, zawałami i innymi groźnymi dolegliwościami. Długotrwały stres prowadzi do wyczerpania nerwowego. Zaburzenia i niedomagania obserwuje się również w poszczególnych układach: sercowo-naczyniowym, pokarmowym, hormonalnym, oddechowym, moczowo-płciowym, nerwowym, narządach ruchu i skórze. Długotrwały lub silny stres osłabia działanie układu odpornościowego i naraża na infekcje i inne choroby wywołane działaniem czynników zewnętrznych. Stres szczególnie wyczerpuje nadnercza, wywołując tak zwaną hypoadrenię. Pisze o tym w swojej książce Hypoadrenia, wyczerpanie nadnerczy Lucas McGregor. Przypadłość ta objawia się syndromem stałego zmęczenia, poczuciem rozbicia, obolałości, trudności z zasypianiem, budzeniem się w nocy, niestabilnym poziomem energii podczas dnia, zaburzeniami nastroju, depresją, problemami z obniżonym libido i płodnością, osłabionym układem odpornościowym i w związku z tym łatwemu uleganiu infekcjom bakteryjnym i wirusowym, nadwagą, otyłością itd. Lucas McGregor wymienia listę aż 75 symptomów opracowaną przez doktora Michaela Lama, specjalisty endokrynologa i medycyny anti-aging, przeciwstarzeniowej. Wszystkiemu ma być winna właśnie hypoadrenia, wyczerpanie nadnerczy. Jest o tym również mowa w obszernym artykule Wyczerpanie nadnerczy. Przyczyna czy skutek zaburzeń zdrowotnych. Pismo Nexus, numer 6, listopad-grudzień 2019. Hypoadrenia powoduje, że nadnercza nie są w stanie wytwarzać wystarczającej ilości hormonów, głównie kortyzolu, z powodu przewlekłego stresu lub infekcji. Powoduje to powstanie licznych chorób. Kortyzol jest hormonem ściśle związanym ze stresem. Działa jako kluczowy czynnik w reakcji organizmu na stres i odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu organizmu. Utrzymujący się wysoki poziom kortyzolu we krwi u osób zestresowanych może wywołać poważne problemy zdrowotne. Wykazano, że podwyższone i utrzymujące się w dłuższym czasie w wyniku permanentnego stresu poziomy kortyzolu we krwi mają wybitnie negatywne skutki w postaci m.in. upośledzenia zdolności poznawczych, tłumienia funkcji tarczycy, braku równowagi cukru we krwi, czyli hiperglikemia, wysokie poziomy cukru, zmniejszonej gęstości kości, osteoporoza, zmniejszenie tkanki mięśniowej, spalanie mięśni, czyli sarkopenia,
wyższego ciśnienia krwi, czyli nadciśnienia, obniżonej odporności, reakcji zapalnych w ciele, spowolnienia się gojenia ran itd. Poza tym każdy, kto kiedykolwiek nosił ciasną, drapiącą, syntetyczną maskę na twarzy, wie, że czuje się tak niekomfortowo, że chce ją zdjąć zaraz po założeniu. A im dłużej jesteśmy zmuszani do noszenia maski, tym bardziej przygnębiające staje się całe to doświadczenie. To niepokojące doświadczenie jest przygnębiające fizycznie z wszystkich powodów wyjaśnionych powyżej, ale może również stać się toksycznie emocjonalnie. Im dłużej maska jest noszona w ciągu dnia, tym bardziej jest to denerwujące i jednocześnie stresujące staje się samo wychodzenie gdziekolwiek. No ale im zależało na tym, żebyśmy siedzieli całymi dniami w domach. Żebyśmy byli więźniami w domach. Traumy spowodowane noszeniem masek nawet po latach wracają z ogromną mocą. Mogą budzić strach, niepokój, a nawet powodować napady lęki czy paniki. Podobnych emocji mogą też doświadczać osoby, które nie mają za sobą żadnego traumatycznego przeżycia. Maska skutecznie utrudnia nam odczytanie mimiki napotykanej z osoby. Przez to nie potrafimy ocenić, jakie zamiary ma ta osoba. Czy możemy zakwalifikować ją jako wroga, czy jako przyjaciela. Choć świadomie możemy sądzić, że nic się nie dzieje, nasza podświadomość może odczytać tę sytuację jako zagrożenie i sprawić, że przejdziemy w tryb walcz albo uciekaj. Susan Babel, zajmująca się psychologią somatyczną na łamach Psychology Today, opisała emocje, z jakimi w ostatnim czasie zmaga się m.in. jej mama, ona sama oraz jej bliscy. Obserwacje z rodzinnego grona pozwoliły jej dostrzec, że noszenie masek przez nas samych, ale też widok zamaskowanych ludzi na ulicach może budzić niepokój, zdenerwowanie, smutek bądź irytację. Tak więc ten, kto wydał oficjalną radę noszenia maski w sposób przyjęty w całym kraju, wyrządził społeczeństwu ogromną krzywdę. Szanowni Państwo policjanci, dotyczy to również Was. Zrobiono Wam wielką krzywdę. Wielogodzinne, wielodniowe noszenie przez Was szmat na twarzach będzie za jakiś czas skutkowało poważnymi problemami zdrowotnymi. Zdrowy rozsądek nakazuje zdjęcie szmat z twarzy i wyrzucenie ich do kosza. Decydenci wprowadzający nową politykę krajową narazili naród na zbiorową utratę zdrowia. Osoby odpowiedzialne za tę bardzo złą radę dotyczącą masek stworzyły toksyczną kulturę koronawirusa, w której osoby noszące maskę patrzą na tych, którzy nie zakładają masek na twarz, jak na niebezpiecznych nonkonformistów, którzy w jakiś sposób zagrażają ich zdrowiu. Pamiętacie to hasełko słynne? Chroń siebie i innych. Jak nie chronisz siebie niby, nie nosisz szmaty, to jesteś B, jesteś podły, jesteś wredny, jesteś istotą aspołeczną przecież, czyli już zrzucenie winy ewentualnie na nas. Ograniczenia, nakazy i zakazy, o których mowa jest w kolejnych rozporządzeniach Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 roku, czy 9 października, przepraszam, 2020 roku, wszystkie znałem, wszystkie analizowałem. Zostały nałożone na podstawie artykułu 46 i tak dalej, ustawy z dnia 5 grudnia 2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Zgodnie z wymienionymi artykułami obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów dotyczy wyłącznie osób chorych i podejrzanych o zachorowanie. Osobami chorymi i podejrzanymi o zachorowanie są osoby znajdujące się w izolacji domowej czy szpitalnej oraz kwarantannie uzasadnionej na przykład wcześniejszym kontaktem danej osoby z kimś zarażonym. W żadnym wypadku nie można uznać, że osobą podejrzaną o zachorowanie jest każdy z nas przez sam fakt wysokiej zakaźności koronawirusa. Przesądza tę kwestię definicja ustawowa zawarta w artykule 2 punkt 20 i 21 ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych. Cytuję. Podejrzany o chorobę zakaźną osobę
u której występują objawy kliniczne lub odchylenie od stanu prawidłowego w badaniach dodatkowych, mogące wskazywać na chorobę zakaźną. A więc kto jest tym podejrzany? Podejrzany o zakażenie to jest osoba, u której nie występują objawy zakażenia ani choroby zakaźnej, która miała styczność ze źródłem zakażenia, a charakter czynnika zakaźnego i okoliczności styczności uzasadniają podejrzenie zakażenia. Przepis rozporządzenia mógłby więc dotyczyć, zgodnie z delegacją ustawową, obowiązku zakrywania twarzy przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie w rozumieniu zdefiniowanym w ustawie. Nie ma podstaw, by uznawać, że każdy z nas jest osobą, która miała styczność ze źródłem zakażenia, a charakter czynnika zakaźnego i okoliczności styczności uzasadniają podejrzenie zakażenia. Spełnienie definicji ustawowej wymaga stwierdzenia il concreto opisanych w niej faktów. W aktualnym stanie prawnym opisywany obowiązek wykracza jednoznacznie poza ustawową delegację, która nie daje podstaw do ograniczenia praw i wolności człowieka w tym aspekcie naszego funkcjonowania w społeczeństwie. Z rozporządzenia Rady Ministrów wynika jednoznacznie, że sam twórca rozporządzenia traktuje wprowadzone przez siebie ograniczenia jako zabieg profilaktyczny. Restrykcje maseczkowe powiązane są wprost z zacytowaną wyżej delegacją ustawową, tu artykuł odpowiednio ustawy o chorobach zakaźnych. I teraz do panów policjantów zwracałem się. Czy dokonywaliście już państwo policjanci odpowiednich kontroli w tym zakresie? Czy sprawdziliście, że te wszystkie rozporządzenia są zgodne z prawem? I na koniec było podsumowanie. Oczywiście tam były inne fragmenty jeszcze, których nie odczytuję, które zostawiam sobie na następne audycje. Ale na końcu tego mojego obszernego listu do policji wyjaśnienia napisałem: w Polsce w dniu 16 maja 2020 roku nie było ustanowionego w drodze ustawy obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz nakazu innych zachowań. Dlatego na podstawie artykułu 31 ustęp 3 Konstytucji RP każdy ma prawo okazać brak podporządkowania podustawowym przepisom ograniczającym prawa i wolności człowieka jako opór przed ustrojem zakazanym na mocy artykułu 13 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Przed ustrojem jakim? Totalitarnym. Możliwe, że nakręcę i ten fragment zamieszczę w audycji. Dlaczego? Bo pisałem o tym, że po prostu za wszelką cenę usiłowano wprowadzić ustrój totalitarny poprzez chwycenie całego społeczeństwa dosłownie za buzię. I w związku z tym, w związku z powyższym, wszelkie oskarżenia mnie o popełnienie wykroczenia z artykułu 54 KW uważam za całkowicie chybione i nieuzasadnione. Zatrzymuję udostępnienie, kochani, tak to wyglądało. I jeszcze raz powtarzam, dzisiaj to mnie po prostu rozbawia to wszystko, ale pisałem tę odpowiedź chyba 2 dni, po prostu miałem, nie chcę brzydko tego nazwać, możecie, znaczy umiarkowaniami, miałem wysoki stopień zdenerwowania, ale takiego pozytywnego zdenerwowania. Już ja wam pokażę. To było raczej być może dla mnie jakaś taka terapia. Musiałem się na kimś wyżyć, więc wyżywam się na czymś, na papierze. Znaczy w komputerze oczywiście pisałem. Później to wydrukowałem, wysłałem. Co te chłopaki z komendy policji w Ząbkach zrobili? Nie mam pojęcia, nie wiem jaka była reakcja. Do kosza pewnie nie wyrzucili, może gdzieś jeszcze to poniewiera, gdzieś tam na komendzie. Natomiast sprawę tę później skierowałem do sądu Warszawa-Śródmieście i wygrałem tę sprawę. Oczywiście po jakimś tam kilku miesiącach, oczywiście przyznano mi rację, bzdura. Tak prawdę mówiąc, mogłem się odbiegać o odszkodowanie, no ale w końcu kto by płacił? Wy byście płacili, kochani. I ja też bym płacił z własnych podatków. Można się było biegać jakieś tam kwoty, nie wiem, może 2, a może 5, a może 100 000 złotych. No ale myślę sobie, dobra, daruję państwu polskiemu tym razem. Tym razem. Jak to było w banku? Tą razą. O.
Kochani, to troszeczkę dzisiaj tak zabawowo, trochę śmiesznie, bo sam czuję, że to jest takie świat, nie wiem w jakim matriksie myśmy się znaleźli, ale to są, słuchajcie, to nie jest wymysł oczywiście polski. Polscy władcy się do tego przyczynili. Mm, Po prostu jest masa z jednej strony łajdaków, z drugiej strony głupców zwyczajnych, z trzeciej strony jest masa tchórzy, którzy przyklepią wszystko to, co im jakakolwiek władza po prostu poda. Natomiast my musimy, kochani, zachować rozsądek, roztropność, uczyć się, naprawdę się uczyć, łączyć się razem, stawiać opór, sprzeciw, deklarować brak zgody i to jest potężna moc. Możecie nie wierzyć, nie wszyscy oczywiście, ale nawet ci, którzy nie wierzą. Słuchajcie, żyjemy w świecie kwantowym, też inaczej duchowym mogę powiedzieć. I taka zdecydowana postawa, nie postawa, kochani, victim syndrome, czyli z syndromem ofiary, tylko z zewnątrz widać, że jesteśmy mocni, nie pozwolił żadnym łotrom zrobić nam krzywdy. Można być zamkniętym w więzieniu i być wolnym, a niewolnikiem, człowiekiem zniewolonym będzie nasz strażnik. On często nie wie o tym albo czuje, że coś jest nie tak i zachowuje się z szacunkiem. Ja akurat byłem wtedy zamknięty na Modzelewskiego, było nas 17 w jednym pomieszczeniu, gdzie przepisy mówiły wyraźnie o tym, że nie można tak, musi być dystans. Po prostu jeden zatrzymany, jeden policjant w jednym pokoiku musiał być, ale im pokojów nie starczyło, więc krótka była piłka, jeden gdzieś tam do drugiego dzwonił, co robimy? A wszystkich na świetlicę skierowano. I później siedzieliśmy z policjantami face to face, wszyscy byliśmy zebrani w niewielkim pomieszczeniu. Ja mówiłem do policjanta, który mnie przesłuchiwał. To nie był warszawski policjant, tylko ściągnięty z Katowic. Mówię, no i co? Teraz pan zdejmuje te rękawiczki, o których pan chodził od 5 rano, bo pan sam mi to powiedział. W jakim stanie będą pana dłoni? I pan tego słucha? W szmacie pan chodził. Innych młodziaków ukarano po 20 zł mandatami, wpisano i oni się zgodzili na to, a mi zaproponowało 500 zł. A dlaczego? A dlatego, że powiedziałem po prostu bez wulgarnych słów. Ale nazwałem paru władców naszych ówczesnych odpowiednio, że to są oczajdusze, manipulanci, kłamcy, łotry, dranie i tak dalej, i tak dalej. A więc, jak widzicie, nie używałem wulgaryzmów i się wkurzył i dał mi 500 złotych. Ja mówię, dlaczego tak dużo? Bo pan się taką wypowiada. Ja mówię, obelżywie, wulgarnie? Nie. Bo już gdybym się wypowiadał wulgarnie, to wtedy miałby pan prawo ukarać mnie, skierować nawet sprawę do sądu, że zachowuje się nieobyczajnie, że tak powiem. I koniec, kropka. To był chłopak, któremu po prostu podrzucono trochę kasy do wypłaty. Oczywiście, więc oni byli wierni, służyli i tak dalej, i tak dalej. Byli bardzo nieprzyjemni wówczas ci policjanci wszyscy. Co prawda na demonstracji byli i tacy, którzy naprawdę mieli serducha, potrafili, mówić, skierować dobrze, komu się siusiu chciało, dobra, idźcie, tylko wróćcie, prosimy. Albo mówili sami, tylko już nie wracajcie. Ja akurat też byłem w tej sytuacji i wróciłem, bo po prostu uznałem, że trzeba być razem z innymi. Koniec, kropka. No. Wszystko w temacie. Kochani, jeszcze raz, po co to było? I kilka takich audycji pozwolę sobie nakręcić. Mam nadzieję, że to Was troszeczkę zainteresuje, bo to jest wiedza. Szmaty są niebezpieczne. W dodatku pamiętajcie o jednej rzeczy. Jakie certyfikaty miały te wszystkie szmaty? Słuchajcie, wiele kobiet w kraju rzuciło się do szycia maseczek, zwykłych jakichś tkanin. I w opisie zamieszczam linki, między innymi do pewnych wymogów, że taka maseczka ochronna musi mieć certyfikat europejski i ma mieć literki CE na przykład. Te szmaty nic nie robiły, nic nie zatrzymywały. W jednej z audycji na temat wirusów pokazywałem, jeden wirus to jest wielkość około 120-150 nanometrów. Jeden nanometr to jest 1 miliardowa metra. A pory w tkaninie są 1000 razy większe od wirusa. To tak jakbym
Mówiłem to już kilka razy, jakbym stawiał płot w mojej posesji z siatki zwyczajnej, takiej zwykłej metalowej z drutu siatki, po to, żeby ten płot chronił nas przed komarami. No, to trzeba się puknąć po prostu w głowę. Ale to była przemyślana sprawa. Raz, że z jednej strony wprowadzali to wszystko, żeby nas po prostu zglajszaltować, żeby dać nam popalić, chwycić za buziolkę wszystkich razem, żeby nikt nie podskoczył, zastraszyć całe społeczeństwo i tylko tyle, bo strachem się świetnie rządzi. To jest podstawowy czynnik rządzenia. Strach. Nie udało się z wieloma ludźmi i tyle. A więc głupoty się nikt nie zastanawiał, że to jest bez sensu. Jednego dnia pan minister Łukasz Szumowski, ówczesny minister zdrowia w 2020 roku, jak dobrze pamiętam, na pytanie dziennikarza pana Mazurka w radio RMF FM, na pytanie, czy te maseczki są konieczne, ale on ten powiedział, może innymi słowami, ale do czego? Bo pan Szumowski wiedział doskonale, że to jest tylko byle szmata, która przed niczym nie chroni. W dodatku używana przez cały dzień, obśliniona wewnątrz, jedna na cały dzień ewentualnie. A znam takie przypadki w szkołach, a jeszcze będzie audycja na temat właśnie szkół, ile tam tych maseczek się przejawiało, że po prostu w szkołach średnich nieraz uczniowie wymieniali się maseczkami, bo ktoś tam zapomniał, przepraszam, ale wredny typ, któremu odrobinkę dano władzy, stał przed drzwiami, jakiś nadzorca i nie wpuszczał na przykład uczniów do szkoły, bo ten nie miał szmaty na twarzy. Więc kumpel rzucił mu maseczkę maseczkę swoją własną, używaną, brudną często, bo chowali do kieszeń, żeby ten tylko nałożył sobie na uszy, wszedł do szkoły. A w szkole to już różnie bywało. I tyle. Więc co? Co usiłowano nam zrobić? Zamknięto nas w gettach, w blokach i klatkach. No zwróćcie uwagę, nazwa blok. Oczywiście to już od dawna funkcjonuje. To nie tylko za tamtych czasów. Żyjemy w blokach i w klatkach. Klatka numer. Naszymi strażnikami byli często bliscy albo znajomi. Podejrzliwie. Zaszczepiłeś się czy nie? Miałem taki przypadek. A co to ci obchodzi? No akurat ja z moją partnerką wtedy chodziliśmy wszędzie, bez ani dnia bez szmaty, po prostu bez szmaty i kompletnie. Były oczywiście problemy w Castoramach, w jakichś innych hipermarketach nie wpuszczano, były oddzielne kasy do opłacenia tam na zewnątrz. Ja mówię, dobrze, chcę kupić to i to i to. To przyniesiono, oczywiście zapłaciliśmy i tak dalej. Przetrwało się i wiem, że wy macie podobne doświadczenia. Wielu z was na pewno w ten sposób też reagowało, nie dało się ogłupić i sprawa załatwiona. Dobra, kończymy. Kochani, jeżeli ta audycja uważacie, że wnosi coś nowego, że daje wam jakieś dodatkowe informacje i pobudza do tego, żeby być twardym, że mamy się trzymać, że jest opór, sprzeciw, brak naszej woli, że możemy naprawdę, stanowimy potężną duchową moc, tylko mamy być razem. Razem. Możemy się różnić w ocenach politycznych, takich czy owakich, ale zasada jest jedna. To jest nasze zdrowie, to jest nasze życie, to są nasze wolności. Freedom, jak to krzyczał na łożu śmierci, przynajmniej na filmie Braveheart, William Wallace. Freedom. I koniec, kropka. No więc za freedom, żebym miał czym wypić. O, tutaj mam odrobinkę wody, więc wypiję. Kochani, teraz proszę was o lajki, o subskrypcję i o komentarze. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Do następnej audycji. Papacki.